Jak widzicie, w tym wideo będą torby i plecaki, chociaż nie tylko. A będą to torby i plecaki szkockiej firmy Storm. Postanowiłem dla Was zrobić to wideo, ponieważ uważam, że te produkty są naprawdę bardzo ciekawe. W tych torbach i plecakach producent zastosował wiele bardzo nowoczesnych i ciekawych rozwiązań, dlatego chciałbym je dzisiaj Wam przybliżyć. Pokażę Wam dzisiaj 3 plecaki, 2 torby, ale także trochę akcesoriów, które możecie wykorzystywać do rozbudowywania tych systemów. No to zaczynamy od 2 toreb. Będą to torby Messenger Bag i Duffel, a zaczniemy od tej mniejszej. Od razu powiem, że obydwie torby aktualnie używam, testuję. W przypadku torby Messenger Bag była ta torba ostatnio ze mną na targach, więc muszę powiedzieć, że naprawdę sprawdziła się, ale przechodzimy już do rzeczy. Sama torba ma pojemność około 25 litrów, wykonana jest z nylonu 1000D. No i teraz co my tu mamy? Mamy 3 duże kieszenie od zewnątrz. Zacznę od tej na dole najmniejszej, niewielka kieszeń, do której możecie schować akcesoria. Otwiera się w bardzo prosty sposób. Mamy tutaj też prosty organizer i od razu rzuca się w oczy to, co w torbach i produktach firmy Storm jest ciekawe, czyli czerwone zamki. Jeżeli jest utrudniona jakaś widoczność, utrudniony dostęp światła, rzeczywiście można te zamki w bardzo prosty sposób zobaczyć i sobie je rozpiąć. Druga, większa kieszeń. Z zewnątrz obszyta jest panelem Velcro, który ma wycięcia laser cut, a więc oczywiście system MOLE można tutaj w bardzo prosty sposób dotroczyć. Ale najciekawiej jest w momencie, kiedy tą kieszeń otworzymy. Wspomniane przeze mnie czerwone zamki, no to tutaj już widać duży organizer z wieloma przegródkami, do którego można włożyć wiele rzeczy, między innymi też długopisy. Są również na klapie kieszenie siatkowane, zapinane na zamki. W dolnej części mamy również kieszonki, które zapinane są na rzep i tutaj można upchać również dodatkowe akcesoria. Ja chociażby mam tutaj jeszcze kabelek od mikroportu. I tak wygląda większa kieszeń. No i jeszcze jedna kieszeń, moja ulubiona w torbie Messenger Bag od firmy Storm, to jest ta kieszeń utwardzona. A to dlatego, że można w niej bezpiecznie przenosić na przykład elektronikę czy okulary, które się tutaj nie zniszczą. Jest tutaj też niewielki panel Velcro oraz kieszonka siatkowana, która zabezpieczona jest gumą. I to są kieszenie, które znajdziecie na zewnątrz torby Messenger Bag, ale oczywiście to, co najciekawsze, kryje się w środku. Zanim jednak o tym, co w środku, powiem jeszcze 2 słowa o tym, co na zewnątrz. Przede wszystkim zamki błyskawiczne, które są używane w tej torbie, ale nie tylko w tej, jeżeli chodzi o firmę Storm. To są zamki, które nie przepuszczają wody. Mi zabezpieczyły te zamki elektronikę, którą przenosiłem w tej torbie podczas targów. Jeżeli obrócicie sobie torbę do tyłu, to coś być może, co nie jest dla wszystkich ważne, dla mnie jest po prostu uchwyt na walizkę. Można tą torbę wsunąć na walizkę, ułatwia to zdecydowanie transport. Ale tak jak widzicie tutaj jest pasek na ramię, z tym, że z tej torby w bardzo prosty sposób możecie sobie zrobić prosty plecak. W tylnej części torby umieszczone są w specjalnych schowkach ramiona. Po ich dopięciu mamy po prostu z torby zrobiony plecak. Wierzcie mi, ja to przetestowałem, ten system nośny jest naprawdę bardzo wygodny. A teraz co? W środku torby tu mamy 2 duże komory. Zacznę od tej, która się znajduje bardziej z tyłu. To jest komora, w której możecie przenosić laptopa bądź dokumenty. Natomiast mamy jeszcze drugą, większą komorę.
O, i tutaj otwieram. O, morale patrzę, jeszcze się znajdują. Tutaj odepnę. W której znajduje się przede wszystkim duży panel Velcro, do którego oczywiście możecie dopiąć wszystkie elementy, które również wyposażone są w system MOLE, ponieważ mamy tutaj nacięcia LaserCut. Wydawać by się mogło, że ta komora nie jest wcale taka duża, ale można ją w prosty sposób powiększyć. Wystarczy rozpiąć jeden zamek i komora nam się automatycznie rozszerza. Wierzcie mi, że ta torba jest naprawdę bardzo pojemna. Zmieściły mi się tutaj wszystkie potrzebne mi sprzęty, ale także kurtka i bluza. Wystarczyło zapakować się w tą niewielką torbę. Torba Messenger Bag od firmy Storm. Ale teraz przechodzimy już do tej większej. No i teraz druga torba, torba bardziej podróżna, większa, o pojemności 50 litrów, a jest to torba Duffel. Również wykonana, jak zresztą większość produktów, które Wam dzisiaj pokażę, z nylonu 1000D. No i teraz tak, ta torba to jest naprawdę bardzo fajna torba podróżna, chociaż nie tylko, ponieważ mamy tutaj mnóstwo ciekawych rozwiązań. Jak sobie popatrzycie na tą torbę z zewnątrz, no to zobaczcie, jest tutaj mnóstwo miejsc, gdzie jest ona obszyta panelami wyciętymi w systemie LaserCut, a więc dotraczanie rzeczy systemem MOLE nie stanowi żadnego problemu. Na klapie górnej panele wycięte LaserCutem również wyposażone są w Velcro, tak więc doczepianie różnych rzeczy tutaj wyposażonych w przysłowiowy rzep też nie stanowi żadnego problemu. Sama torba może być przenoszona za pomocą pasa, ale, no i tutaj znowu pojawia się ale, w dolnej części, jak sobie otworzymy specjalny zamek, pojawia nam się, a właściwie pojawiają nam się szelki, no i mamy zrobiony z tej torby w bardzo prosty sposób plecak. Przetestowałem, wygodny, można z nim wędrować nawet dłuższą chwilę bez problemu. Ten system nośny jest dość wygodny, chociaż miękki. Dodatkowo szelki wyposażone są jeszcze w pas piersiowy, który usztywnia całą konstrukcję na użytkowniku, tak więc powtórzę jeszcze raz, naprawdę wędrówka z tą torbą jako plecakiem jest bardzo wygodna, nawet przez kilka czy kilkanaście kilometrów. Sama torba od zewnątrz ma aż 5 uchwytów transportowych, właściwie po wszystkich bokach, a także uchwyt transportowy na górze. No i mamy jeszcze niewielką kieszeń od góry, w której możemy schować jakieś rzeczy, które będą nam potrzebne, do których musimy mieć dostęp szybko. No ale teraz zobaczmy, co w środku. Aha, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Torba obszyta jest również taśmami kompresyjnymi, więc teraz je rozepnę i zobaczymy, jak torba wygląda w środku. No to najpierw to, co na klapie. Na klapie od wewnętrznej strony mamy 3 bardzo pojemne kieszenie. Ja tutaj mam różne rzeczy z mojego wyjazdu. Środkowa kieszeń jest kieszenią siatkowaną. Wszystkie kieszenie zapinane są na zamki błyskawiczne. Komora główna, jak widzicie, bardzo pojemna. Tu są spakowane moje rzeczy, które miałem ostatnio ze sobą. I mamy tutaj 50 litrów, tak jak powiedziałem. Ja tu teraz wypakuję po to, żebyście mogli zobaczyć, jak komora główna tej torby wygląda pusta. No i widzicie teraz wnętrze torby Duffel. Co się w nim znajduje? Przede wszystkim 2 panele, dzięki którym możecie usztywnić dno torby bądź też boczne ścianki. Panele wyposażone są w specjalne haki, do których możecie dopiąć pasy, które będą Wam utrzymywać zawartość torby, tak aby był w niej porządek. No i na bocznych ścianach znajdują się 2 duże panele Velcro z wycięciami LaserCut. To tyle o torbie Duffel. Dodam jeszcze, że zamek jest nieprzepuszczający wody, no i ma możliwość zapięcia na kłódkę, tak więc Wasz bagaż będzie bezpieczny, można go zamknąć i z tą torbą śmiało podróżować.
No i czas na plecaki. Mam tutaj ze sobą dwa plecaki Tactical Bag. Są to plecaki bliźniacze. Różnią się od siebie pojemnością, bo mamy tutaj plecak o pojemności 25 litrów i plecak o pojemności 40 litrów. Wszystko to, co mają do zaoferowania te plecaki, pokażę Wam na tym większym. No i mamy tutaj podobnie jak w torbie Messenger Bag utwardzaną niedużą kieszeń do przenoszenia na przykład elektroniki bądź okularów. Jest również panel velcro, pomarańczowa guma, no i kieszeń na przedniej ściance, ale od zewnątrz znajdziemy jeszcze jedną niewielką kieszeń z góry, do której można się dostać. Jest ona wyścielona miękkim materiałem, jeżeli byście potrzebowali przenosić coś, co wymaga właśnie tego typu zabezpieczenia. No i podobnie jak w torbie Messenger Bag, dodatkową kieszeń, która wyposażona jest w duży panel velcro, a także na ściance bocznej dwie kieszenie siatkowane, zapinane na pomarańczowe zamki, a więc dobrze je widać, kiedy są ograniczone warunki oświetleniowe. Z boku plecaka znajdziemy taśmy kompresyjne. No i teraz powiem Wam tak, ja testowałem przez dłuższy okres czasu pierwszą generację tego plecaka. Ona miała mniejszą, usztywnioną kieszeń, być może gdzieś możecie znaleźć nawet ten plecak na którymś z naszych filmów. I to, co mi utkwiło w pamięci, co jakby nie podobało mi się do końca i nie zostało to również poprawione w drugiej generacji, trochę szkoda, to, że górna klamra taśmy kompresyjnej nie jest na jakiejś tasiemce, jest ona przypięta na sztywno do materiału plecaka. Czasami mi to utrudniało przypięcie jakiegoś większego przedmiotu, czy większego przedmiotu, chociażby karimaty, no przy mocno zapakowanym plecaku, no ale być może Wam to nie będzie przeszkadzać. To była taka moja uwaga, na którą zwróciłem w przypadku tego plecaka i tak naprawdę to jedyny minus, można powiedzieć, tego plecaka, który znalazłem. No dobra, ale co tutaj znajdziemy jeszcze? Po bokach siatkowane niewielkie kieszenie. W porównaniu z pierwszą generacją te kieszenie zostały wyposażone w dodatkowe gumowe pętle, którymi możecie sobie zawartość, na przykład butelkę, którą tutaj będziecie przenosić, jeszcze dopiąć, usztywnić i na pewno ona z kieszeni podczas wędrowania, używania tego plecaka Wam nie wypadnie. Obrócimy plecak w tej chwili, no i mamy system nośny, bardzo wygodne szelki, a także panel, który wentyluje nam dość dobrze plecy, szelki wyposażone zarówno w pas piersiowy, mamy tutaj również pas biodrowy i co jest bardzo fajne, tego w pierwszej generacji nie było, czyli kieszonki na pasie biodrowym. Wszystkie te kieszenie zabezpieczone są tymi nieprzepuszczającymi wody zamkami błyskawicznymi. Teraz dostaniemy się do środka i pokażę Wam, jak ten plecak, ten 40-litrowy, ale tak samo plecak 25-litrowy wyglądają w środku. Aha, no i to, co w tym plecaku mi się również bardzo podoba, to ten system otwierania, czyli mamy zamek w odwróconą literę U, który ułatwia dostęp do wnętrza plecaka i praktycznie po jego rozpięciu mamy ułatwiony dostęp do tego, co znajduje się w środku. Ja go rozpakowuję i już Wam pokazuję, jak ten plecak wygląda w środku. Najpierw może ściana główna. Mamy tutaj niewielką kieszeń, w której możecie zmieścić laptopa. Kieszeń zapinana jest na pasek taki gumowy, wytrzymały, wyposażony w rzep, który po prostu przypinacie do panelu velcro, który tutaj się znajduje. I teraz tutaj oprócz laptopa możecie przenosić na przykład system hydracyjny, ponieważ w bocznej części znajdują się otwory, przez które, nie wiem czy to będzie widać, ale przez które można wyprowadzić rurki systemu hydracyjnego albo antenę radia. Tutaj jest dodatkowy pasek, którym można całość jeszcze usztywnić. No i mamy ten panel velcro, o którym mówiłem, i na panelu dopięte są takie niewielkie panele, które są wyposażone w nacięcia laser cut,
a więc można do nich dotroczyć różne akcesoria wyposażone w systemy MOLE. Mamy tutaj dwa panele, większy i mniejszy. Do tych paneli ja jeszcze wrócę, ponieważ można je również zakupić osobno. Pokażę Wam, jak wyglądają pod koniec tego filmu. A teraz przejdziemy do ściany przedniej głównej komory i mamy tutaj dwie kieszenie, właściwie trzy, bo górna jest podzielona na dwie mniejsze kieszenie, wykonane z siatki, zapinane na te pomarańczowe zamki. Dolna kieszeń jest całością. Ja bardzo lubię te kieszenie wykonane z siatki, ponieważ bardzo szybko można zobaczyć, co się w nich znajduje. Pokazałem Wam plecak Tactical Pack w wersji 40-litrowej. Wersja 25-litrowa jest dokładnie taka sama, bliźniacza, ma wszystkie te same funkcje, jest po prostu o mniejszej pojemności. No i ostatni plecak, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to jest plecak Storm Gearslinger. Plecak, który nosi się przewieszony przez jedno ramię. Ja od razu mówię, nie jestem wielkim fanem takiego rozwiązania, ale przy takiej niewielkiej wielkości tego plecaka, to dlaczego nie? Ten plecak ma pojemność 12 litrów, również jest wykonany z nylonu 1000D. Plecak jest mniejszy ze względu na swoją pojemność, a więc mamy tutaj usztywnioną kieszeń trochę mniejszą. Zmieszczą nam się tutaj okulary bądź niewielka elektronika, będą jednak one dosyć skutecznie ochronione, natomiast można tutaj również przypiąć rzeczy, które wyposażone są w panele Velcro, no i mamy również tą dużą kieszeń, podobnie jak w torbie Messenger Bag czy w plecakach Tactical, no i tutaj pełen organizer, trochę inny niż w tamtych, inaczej rozpinany, bo możecie ją rozpiąć aż tak szeroko. No i mamy organizer z wieloma kieszeniami, mamy oczywiście pomarańczowe zamki, które są dobrze widoczne, ale mamy również pomarańczowy karabinek, więc jeżeli będziecie chcieli tutaj na przykład dopiąć klucze bądź jakieś inne narzędzia, które tego będą wymagać, no to mamy tutaj taką możliwość. Ten organizer jest, moi drodzy, demontowalny. Możecie go po prostu wypiąć i wtedy macie panel Velcro, do którego możecie przypiąć różne akcesoria wyposażone w rzep. Zaglądamy zatem, co znajduje się z tyłu tego plecaka. A z tyłu mamy prosty system nośny z jedną szelką oraz panel wentylacyjny, który dość skutecznie odprowadza powietrze, więc plecy aż tak mocno nam się nie będą pocić. Po bokach plecaka mamy nacięcia laser cut. Z jednej strony, z drugiej strony niewielką siatkową kieszeń, do której na przykład zmieścicie bidon bądź butelkę. Jeszcze zapomniałem, że na przedniej kieszeni, tej większej, również znajduje się, tak jak zresztą w przypadku torby czy poprzedniego plecaka, naszyty panel Velcro z wycięciami laser cut. Zaglądamy, co jest w środku. No i komora główna, dość pojemna. Cały plecak ma pojemność 12 litrów, tak jak wspominałem. Na ścianie tej komory znajdują się dwie kieszenie wykonane z siatki. Tak jak powiedziałem, ja je bardzo lubię. No i mają pomarańczowe zamki. Co ciekawe, mamy tu dostęp zarówno po dłuższym boku kieszeni, jak i po tym krótszym, więc dostęp do tych kieszeni jest naprawdę ułatwiony. To tyle o plecakach i torbach, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ chcę Wam pokazać dodatkowe akcesoria od firmy Storm, dzięki którym możecie każdy z tych elementów dodatkowo rozbudować. Przede wszystkim panele laser cut. Takie panele już wcześniej pokazywałem Wam w plecaku Tactical, ale możecie sobie takie panele dokupić osobno, zarówno te większe, jak i mniejsze, w zestawach po 3. Jeżeli byście potrzebowali, to po prostu taki panel można sobie do panelu Velcro w plecaku dopiąć i wtedy możecie kolejne rzeczy wyposażone w system MOLE sobie dotroczyć w Waszym plecaku, tak żeby mieć w nim porządek. Ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o takie rozwiązanie.
Jest tutaj również taka specjalna kieszeń, można powiedzieć piórnik, i możecie jej używać jako organizer, po prostu włożyć ją do plecaka, jeżeli będziecie musieli coś dłuższego w niej przenosić. Wyposażona jest w wodoodporny zamek, ale po odpięciu jednej części panela, tak jak ja to zrobiłem w ten sposób, to ten piórnik możecie w bardzo prosty sposób dopiąć do panela velcro znajdującego się w plecaku bądź torbie i wtedy macie już w jednym miejscu znajdującą się kieszeń, która Wam nie ucieknie, gdzie się nie przesunie i będzie dzięki temu można uporządkować wszystko to, co znajduje się w plecaku. Ale to jeszcze nie koniec. No i chciałem Wam pokazać jeszcze dwa rodzaje kieszeni, takich organizerów, w które możecie dodatkowo doposażyć Was w sprzęt od firmy Stoerm. No i tutaj mamy przede wszystkim tak, system Mole, no tutaj mi się trochę zawinęło, system Mole, dzięki któremu możecie te kieszenie dotroczyć, na przykład tak jak w tej torbie, do paneli Laser Cut. W przedniej części tej kieszeni też znajdują się niewielkie panele velcro, ale co w tych kieszeniach wewnątrz, bo to nie są po prostu tylko kieszenie. W tych kieszeniach wewnątrz znajdują się organizery, a także dodatkowe kieszenie. Na przedniej części mamy kieszeń wyposażoną w siatkę zapinaną na pomarańczowy zamek, a tutaj organizer wyposażony w gumy szersze, w gumy węższe, dzięki którym możecie uporządkować wszystko to, co w takiej kieszeni chcielibyście przenosić w takim organizerze. No i analogicznie w mniejszym organizerze dokładnie znajdują się te same rozwiązania, więc mamy kieszeń, gumy szersze, gumy węższe oraz kieszeń siatkową zapinaną na pomarańczowy zamek. No to tyle w tym wideo. Mam nadzieję, że któryś z produktów, które Wam dzisiaj pokazałem, Wam się spodobało i zainteresujecie się ofertą firmy Stoerm, którą oczywiście znajdziecie w militaria.pl. A ja na koniec zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube po to, abyście byli zawsze na bieżąco z wszystkim tym, co się na nim dzieje.